Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wracamy do tematów otolitów w kanałach półkolistych tylnych. W zakresie manewrów leczniczych w przebiegu łagodnych napadowych położniowych zawrotów głowy w zakresie kanałów tylnych nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. Jak się okazuje, opracowano całkiem niedawno, bo jakieś 10 lat temu, nowy manewr leczniczy, który nazywa się w oryginalnej pisowni angielskiej Half Somersault Maneuver, czyli w tłumaczeniu na polski manewr pół salta. Został on opracowany przez panią dr Carol Foster z Uniwersytetu Colorado w Denver. Pani dr Carol Foster jest otoneurologiem, który zajmuje się zawrotami głowy, jest wybitnym znawcą tematów związanych z zawrotami głowy i zaburzeniem równowagi. I okazało się, że pewnego dnia sama zachorowała na zawroty głowy. Ponieważ jest znawcą tego tematu, to od razu wiedziała, co jej dolega, wiedziała, że ma otolity w kanałach półkolistych tylnych i pomyślała, że musi sobie jakoś pomóc, ale nie poszła utartą ścieżką, nie wykonała jakiegoś znanego tradycyjnego manewru leczniczego, no na przykład manewru Epleya czy też Zemonta, ale zaczęła zastanawiać się, czy jest jakaś jeszcze inna możliwość, żeby usunąć otolity z kanału półkolistego tylnego. Zaczęła eksperymentować, wzięła do ręki model kanału półkolistych, zaczęła sobie układać i próbować na sobie. No i tą drogą odkryła kolejny manewr leczniczy, który dzisiaj na świecie jest znany pod nazwą właśnie manewr pół salta, Half Somersault Maneuver. Oryginalny link do oryginalnego filmiku pani dr Carol Foster, w którym prezentuje on manewr pół salta, jest w załączniku do tego filmu. Dość powiedzieć, że ma on już powyżej 5 milionów wyświetleń na YouTube, jest więc na świecie już dosyć popularny. Natomiast w Polsce jeszcze jest mało popularny, mało znany generalnie, dlatego mam nadzieję, że ten film mi pomoże spopularyzować również i ten manewr leczniczy. Zobaczmy, jak wykonać manewr pół salta, na czym on polega. Tu jest pacjentka. Załóżmy, że ma otolity w kanale półkolistym tylnym prawym. W pierwszej kolejności musi wygiąć głowę mocno do tyłu, tak żeby patrzeć się na sufit. O, właśnie coś takiego. I w tej pozycji pozostaje przez jakieś kilkanaście sekund. I za chwilę pacjentka musi wykonać taki głęboki skłon do przodu, tak jakby zanurkować w ten sposób, żeby głowa oparła się o podłogę, była pionowo w dół i pacjentka jakby stoi na głowie, broda jest blisko kolan, pacjentka opiera się na łokciach i musi teraz skręcić głowę o 45 stopni w stronę prawą, w stronę prawego łokcia, w ten sposób, żeby jakby oczy patrzyły się na prawy łokieć. Dobrze, i to jest ta pozycja, w której pacjentka musi pozostać przez jakieś 30-60 sekund. Dobrze, i teraz załóżmy, że minęło 30-60 sekund, pacjentka przechodzi do drugiej pozycji, podnosi się delikatnie do takiej pozycji poziomej, w ten sposób, żeby głowa była na równym poziomie z barkami i plecami, ale zwróćmy uwagę, że nadal jest skręcona o 45 stopni w prawą stronę. Ten kąt skręcenia głowy w prawą stronę jest niezmienny, musi być zachowany podczas tego manewru, to jest bardzo ważne. Za chwilę powiem dlaczego. W tej pozycji może się też troszkę zakręcić głowie, ale mimo wszystko pacjentka musi pozostać przez 30-60 sekund nieruchomo. I po tym czasie pacjentka się pionizuje, wraca do pozycji wyjściowej, ale cały czas z głową skręconą o 45 stopni w prawą stronę, tak jak tutaj widzimy, i pozostaje w tej pozycji przez jakąś dłuższą chwilę, po czym może wrócić do pozycji wyjściowej. A teraz zróbmy tak samo dla kanału półkolistego lewego. Czyli tak, znowu głowa do tyłu, pacjentka patrzy na sufit, pozostaje w tej pozycji przez kilkanaście sekund i przerzuca głową do przodu. Stoi teraz na głowie, głową w dół. Głowę przekręcamy o 45 stopni w stronę lewego łokcia. Pacjentka patrzy na swój lewy łokieć
I w tej pozycji z głową skręconą o 45 stopni w lewo pacjentka pozostaje przez 30 do 60 sekund nieruchomo. W tej pozycji może się troszkę w głowie zakręcić, ale pacjentka musi to wytrzymać. Załóżmy, że ten czas mija, pacjentka się troszkę podnosi, głowa musi być w jednym poziomie z plecami i barkami, ale nadal skręcona o 45 stopni w lewą stronę. W tej pozycji też może się lekko zakręcić, trzeba to wytrzymać i po 30-60 sekundach pacjentka się pionizuje, wraca do pozycji wyjściowej, głowa jednak nadal jest skręcona o 45 stopni w lewą stronę i dopiero po dłuższej chwili można głowę wyprostować i to jest koniec manewru. Manewr półsalta, czyli manewr half somersault maneuver. Ale zobaczmy teraz, jak to działa na manekinie, jaki jest mechanizm działania i skuteczności tego manewru, ponieważ ten manewr rzeczywiście okazał się bardzo skuteczny na podstawie badań wielu pacjentów i praktyki pani dr Carol Foster i już nie tylko. To jest nasz pacjent. Załóżmy, że zajęty jest kanał półkolisty tylny prawy, czyli ten kanał półkolisty tylny prawy. Wykonujemy głębokie odgięcie do tyłu. Otolity wtedy spływają do najniższej części kanału w tym położeniu, są gdzieś w tym miejscu. Dosyć blisko, już tutaj nie mam półkowego końca kanału półkolistego. Tu jest półkowy koniec. I następnie wykonujemy takie szybkie przerzucenie głowy do przodu w ten sposób. I skręcamy głowę w prawą stronę, czyli w stronę prawego kanału. Dlaczego skręcamy o 45 stopni w prawo? Czyli w stronę zajętego kanału po to, żeby kolejne ruchy odbywały się idealnie w płaszczyźnie tego kanału półkolistego prawego, wtedy manewr będzie najbardziej skuteczny. Proszę zobaczyć, gdzie są nasze otolity. One są tutaj już bardzo blisko do ujścia, do końca kanału i niedługo tutaj wejdą. To przerzucenie głowy do przodu jest podobne troszeczkę jak w manewrze Semonta. Tam pamiętamy, że tam też wykonujemy taki głęboki rzut pacjenta po to, żeby te otolity z rozpędu tam wrzucić. I tutaj tak samo jakby ten skłon do przodu powoduje, że te otolity zostają tutaj wrzucone. Dlatego ten pierwszy skłon musi być dosyć taki dynamiczny. Pacjentka pozostaje w tej pozycji przez 30-60 sekund, po czym z tą głową skręconą w prawo o 45 stopni podnosi się do pozycji poziomej. W pozycji poziomej pozostaje przez kolejne 30-60 sekund. Jak widzimy, jest cały czas skręcona głowa w prawą stronę. Otolity już tutaj weszły do środka i potem się pionizuje i prostuje głowę już z zupełnie pustym kanałem i można powiedzieć, że już jest wyleczona. Zróbmy teraz dla kanału lewego. Tak samo wygięcie ostre do tyłu, pacjentka patrzy na sufit, potem przerzucenie głowy do przodu, głowa w dół, pionowo w dół. Pacjentka skręca głowę w lewą stronę, patrzy się na lewy łokieć po to, żeby kanał półkolisty lewy był idealnie w płaszczyźnie ruchu. Otolity dostały się tutaj do dolnej części, do tej najniższej części kanału w tej pozycji. Przesuwają się w kierunku końca kanału, w kierunku ujścia. Pacjentka dalej w kolejnej pozycji podnosi się do pozycji poziomej. Kanał półkolisty tylny lewy cały czas jest idealnie wpiony. Proszę zobaczyć, w tej pozycji już otolity schowały się. Kanał już jest praktycznie pusty. Głowa jest cały czas skręcona w lewą stronę o 45 stopni. Pacjentka przebywa w tej pozycji przez 30-60 sekund i po tym czasie pacjentka się pionizuje z głową skręconą i dopiero w ostatniej fazie ruchu głowę prostuje. Proszę zobaczyć, kanał półkolisty tylny lewy jest już całkowicie pusty i pacjentka jest wyleczona. Manewr półsalta i half somersault maneuver jest manewrem bardzo prostym i praktycznym, aczkolwiek może sprawiać pewne trudności u osób starszych, które z natury mogą mieć jakieś trudności z poruszaniem się, z ruchomością kręgosłupa, dlatego taki skłon głęboki u osób starszych może powodować pewien dyskomfort, ale poza tym w zasadzie manewr ten nie ma żadnych innych wad. Jest prosty, można wykonać go samemu, jeśli podejrzewamy
że mamy otolity w kanałach półkulistych tylnych, zanim trafimy do lekarza. Czasami oczywiście zdarza się, że tych otolitów troszeczkę w kanałach półkulistych jest więcej, więc nie zawsze uda się to za pierwszym razem. Czasami trzeba zrobić to kilka razy. Jeśli musimy to zrobić kilka razy, to starajmy się zrobić to w odstępach jakichś co najmniej 15 minut. W opisie do tego filmu zamieściłem linki pierwszy link do oryginalnego filmu pani dr Carol Foster, w którym prezentuje oryginalnie swój manewr, ten film, który ma już powyżej 5 milionów wyświetleń. Następnie filmik z wywiadem z panią dr Carol Foster, w którym omawia dokładnie, jak to się stało, że ten manewr opracowała i wdrożyła do praktyki klinicznej i funkcjonuje on do dnia dzisiejszego. No i jeszcze zamieściłem link do kolejnego filmiku doktora Christophera Changa, też amerykańskiego otoneurologa, w którym jest bardzo ładna, fajna animacja kanałów półkulistych, jak te otolity się w tym manewrze konkretnie przesuwają i jaki jest jego mechanizm działania. W tym też filmie dr Christopher Chang zwraca uwagę, jakich błędów w tym manewrze nie popełnić, żeby on był bardzo skuteczny. Czyli pierwsza rzecz to, żeby te ruchy były w miarę takie dynamiczne, a zwłaszcza ten pierwszy ruch, czyli ten ruch przerzucania, ponieważ to jest taki najważniejszy ruch i tak jak w manewrze Zemonta musi być on zrobiony w miarę szybko. Następna rzecz, na której trzeba się skupić, to żeby w danej pozycji przebywać rzeczywiście te 30 do 60 sekund, ponieważ otolity i ionolimfa charakteryzują się pewną bezwładnością, potrzebują troszkę czasu, żeby spłynąć do właściwego miejsca i tam się osadzić. I wreszcie, żeby zachować prawidłowy kąt 45 stopni podczas wykonywania całego manewru. To jest bardzo ważne, żeby ten kanał półkulisty tylny był cały czas ustawiony w płaszczyźnie ruchu, wtedy jego skuteczność będzie stosunkowo największa. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże spopularyzować manewr półsalta w Polsce, czyli Half Somersault Maneuver, i stanie się on częściej wykonywany wśród naszych pacjentów. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.